Lęk przed śmiercią to część natury człowieka. Jesteśmy najbardziej zaawansowanymi istotami i rzucamy śmierci wyzwanie. Mamy złożone systemy i rozwiązania, które ratują nas przed nią. Śmierć jest naszym najstarszym ewolucyjnym wrogiem, walczymy z nim, uciekamy przed nim i najczęściej wielu z nas przez kilkadziesiąt lat tę walkę wygrywa. Do takiego stopnia uciekamy przed śmiercią, że wszystkie czynności z nią związane odsuwamy od siebie. Opieka przedśmiertna i pośmiertna stały się biznesem. Jego przedstawiciele mówią nam, że nie damy sobie rady, że lepiej jak oni się tym zajmą, bo to wszystko takie przerażające i zwykłych ludzi to przerasta. No więc coraz chętniej oddajemy umierających bliskich do chętnych do współpracy domów opieki, szpitali, gdzie na śmierć czeka się jak na spóźniający poród. Natomiast po śmierci opieką zajmują się zakłady pogrzebowe. Zabierają ciało, balsamują je, ubierają, układają w trumnie i oddają rodzinie śpiącego nieboszczyka bez jakiejkolwiek skazy. Podobnie w przypadku kremacji. Ciało znika i wraca do rodziny w eleganckiej urnie. Można powiedzieć, że jesteśmy śmiertelnymi laikami. Mamy niewielkie lub zerowe doświadczenie, jeśli chodzi o ostatni etap życia. Za pieniądze zajmują się tym inni i dla nas samych śmierć jest trochę na boku. Nie tylko biznesy pogrzebowe napędzają podział na amatorów i profesjonalistów od umierania. Śmierć wyraźnie kłóci się z lansowaną współczesną wizją życia, w której jesteśmy panami samych siebie. Więc po prostu ignorujemy temat śmierci, albo lepiej, szukamy kogoś, kto za pieniądze się tym zajmie. Przez większą część historii ludzie byli znacznie bliżej umierania. Wszyscy sami zajmowali się opieką przedśmiertną i pośmiertną, a współcześnie nigdy nie byliśmy dalej od tego tematu. Bez oceniania tak to wygląda. Najczęściej śmierć postrzegamy jako swego rodzaju ciemność. Ludziom wierzącym religia tę ciemność może trochę rozświetlać. Zgodnie z naszą religią ziemskie życie jest tylko pierwszym etapem. Natomiast drugim etapem jest życie po śmierci, gdzie ponownie możemy spotkać się z bliskimi nam osobami, które także odeszły z ziemskiego świata. Oczywiście jest to wersja dla ludzi, którzy w ziemskim życiu byli grzeczni. Natomiast ci niegrzeczni, no cóż, trafiają do piekła. Tak więc jest to prosty sposób na kontrolowanie zachowań, przynajmniej tych wierzących ludzi. Przekaz jest taki, że mamy postępować zgodnie z wyznaczonymi religijnymi zasadami, bo od tego zależy rodzaj drugiego etapu naszej wędrówki. Ale oczywiście śmierć nie łamie nas tylko raz. Nie jest to doświadczenie, które możemy przeżyć i mamy je z głowy. Ze śmiercią mamy do czynienia przez całe życie, gdy umierają bliskie nam osoby. Nasze serce pęka, w głowie powstaje pustka i przeżywamy traumę. Trudno nam żyć w chwili obecnej, bo mózg przeznacza niemal całą energię na stworzenie koncepcji życia bez bliskiej nam osoby. Nasz mózg lubi znać wzór, według którego zdarzenia następują po sobie. Życie to złożona sieć wzajemnych relacji, a gdy bliska nam osoba umiera, powstaje nasza nowa rzeczywistość, nowa normalność bez tej osoby. Nagła strata osoby, na przykład w wypadku samochodowym, jest wyrwą w całej tej układance. Dlatego niestabilność związana ze śmiercią bliskiego może zrujnować nam życie. Dlatego traumatyczne wydarzenia mogą wpłynąć na szkolne osiągnięcia dziecka, czy naszą niezdolność do wykonywania zadań w pracy zawodowej. Tragiczna śmierć niestety może zniszczyć całą rodzinę. Ale ulotność życia uwrażliwia nas. Świadomość śmiertelności może nadać naszemu życiu ogromny sens. Powoduje, że nie mamy ochoty marnować swojego czasu. Świadomość tego, jak krótkie może być nasze życie oraz nieświadomość, kiedy i w jaki sposób wybije nasza ostatnia godzina, sprawiają, że możemy być lepszymi ludźmi. Możemy żyć tu i teraz, uzdrawiając świat wokół nas. Gdy matka pociesza dziecko, uzdrawia świat. Gdy wysłuchujesz
uzdrawiasz drugą osobę, uzdrawiasz świat. Nauczyciel zaangażowany na rzecz uczniów uzdrawia świat. Nie sądzę, abyśmy mogli być tak cierpliwi, wdzięczni i kochający naszych bliskich, gdybyśmy nie byli świadomi ulotności życia, naszego oraz ich. Można powiedzieć, że nasza śmiertelność sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Drodzy widzowie, omówiłem ponury temat. W książce, którą przedstawiłem, znajdziecie więcej o przeżywaniu żałoby, o pogodzeniu się ze śmiercią i o powrocie do równowagi życiowej. Link do książki znajduje się w opisie pod tym filmem.